Wielokrotnie słyszałam sformułowanie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Raczej się z nim zgadzam. Land Rover Discovery też nie jest do wszystkiego. A komu i do czego może się przydać? Zapraszam na 10 rzeczy, które trzeba o nim wiedzieć. Zacznijmy od bagażnika. Po rozłożeniu wszystkich siedzeń pojemność jest niewielka. Co prawda producent podaje ponad 250 litrów, ale brytyjska marka słynie z tego, że zamiast danych VDA, czyli do linii okien, podaje ładniej wyglądającą wersję do sufitu samochodu. Ale też nikt z rozłożonym trzecim rzędem siedzeń nie ruszy w trasę do Hiszpanii. To rozwiązanie na podjazdy do szkoły czy do znajomych w pobliżu. Kiedy trzeci rząd siedzeń jest złożony, widać, że otwór i cały bagażnik jest znacznie mniejszy niż w Discovery 4. Wewnątrz są haczyki oraz rozkładana ławeczka, w sam raz, żeby wygodnie przysiąść na czas zmiany butów, np. po dniu na stoku. Zapomniałabym o najważniejszym. Składaniem i rozkładaniem siedzeń steruje się przy pomocy przycisków w bagażniku, o ile wybierze się taką opcję. Warto! To duża zmiana w stosunku do poprzedniej generacji i przewaga wobec innych samochodów z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń. Przy okazji, w trzecim rzędzie można wpiąć foteliki, bo mamy mocowania ISOFIX. Mamy je też na kanapie. O ile trzeci rząd to umiarkowanie wygodne rozwiązanie doraźne, to z tyłu można już podróżować w pełni komfortowo. Czterostrefowa klimatyzacja jest dostępna jako opcja. Są też schowki na drobiazgi jak książka, komputer czy tablet. Z przodu jest masa miejsca. Dopasowanie pozycji za kierownicą nie jest trudne niezależnie od wzrostu. Można mieć elektryczną regulację kierownicy i gdybym miała kupować Discovery, na pewno wybrałabym tę opcję, bo jeśli samochodem mają jeździć co najmniej 2 osoby, warto na to wydać dodatkowe 2180 zł. Nie przepadam za nawigacją oferowaną w Land Roverach. Moim zdaniem jest nieintuicyjna, a wpisywanie adresu zajmuje zbyt wiele czasu. Ale za to system ma ostrzeżenia o fotoradarach, które nazywa kamerami bezpieczeństwa. Ile tu schowków? Jest schowek w konsoli centralnej. Może być chłodzony. Są uchwyty na kubki, a pod nimi wielki schowek. Jest półka na telefon i schowek poniżej wyświetlacza centralnego. Tutaj mieści się opcjonalny odtwarzacz płyt kompaktowych. Jest też schowek po stronie pasażera i jest uchwyt na moją torebkę. Tak się to robi, proszę Państwa. Tam jest zagłówek. Zagłówek sprawia, że do tyłu mam widoczność prawie że zerową. Nie będę widziała niczego, co nadjeżdża, chyba że będzie to czołg. Oczywiście zagłówek można złożyć, ale trzeba o tym pamiętać, dlatego że inaczej będziesz mieć problem z widocznością, co w samochodzie wielkości stodoły jest naprawdę niezrozumiałe. I kolejna rzecz. Mamy podgrzewaną kierownicę, mamy podgrzewane fotele. Jak je uruchomić? Mamy na to 3 sposoby. Po pierwsze, mamy fizyczny przycisk tutaj i teraz tutaj sobie regulujemy podgrzewanie fotela. Ale być może zauważyliście, że na wyświetlaczu też mamy przycisk fotela i gdzie on nas prowadzi? W to samo miejsce. Ale nie wiem, czy zauważyliście, tutaj są takie bardzo ładne pokrętła do sterowania temperaturą. I tutaj też można sobie przestawiać podgrzewanie foteli. 3 miejsca do jednej funkcji? Jakie marnowanie miejsca na konsoli centralnej. Skoro mowa o podgrzewaniu, można też zamówić podgrzewaną kierownicę. Bardzo polecam. Przycisk włączający podgrzewanie jest na kierownicy, w naturalnym miejscu. Plus za kamerę 360 stopni i system ostrzegający o ruchu poprzecznym przy cofaniu. Przydają się podczas manewrowania tym niemałym autem.
Land Rover Discovery przyspiesza do setki w 7,1 sekundy, co jak na samochód o długości prawie 5 metrów i masie ponad 2 ton jest piekielnie dobrym wynikiem. No i ten dźwięk. Tak, to jest kompresor. W skrócie, od turbo różni się tym, że silnik dostaje dodatkową moc bez opóźnienia. Niestety wpływa to negatywnie na wyniki spalania. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś kupuje Land Rovera Discovery z 3-litrowym silnikiem benzynowym, to myślę, że wyniki spalania są ostatnią rzeczą, o której myśli. Jeśli jednak jesteś ciekawa, tankowanie na trasie Warszawa-Zakopane-Warszawa kosztowało tyle, ile nocleg w apartamencie w Kasprowym Zakopanem. Mówiąc o przyspieszeniu, jasne, można, ale Land Rover Discovery nie został stworzony do szybkiej jazdy, bo ma grację stodoły, jest miękki i ma wysoko położony środek ciężkości. Jeśli trzeba, wyprzedzę parę samochodów, ale uważam, że to jest raczej słoń niż gepard. Jednak sama możliwość błyskawicznego zebrania się na drodze sprawia, że czuję się bezpieczniej. Jest też system Terrain Response, aktywna blokada tylnego dyferencjału, pokrętło wyboru nawierzchni. To, gdyby ktoś chciał podjechać pod sam stok. Miłośnicy offroadu na pewno znają bardziej wymagające przeszkody, ale mnie wystarczy, że Land Rover Discovery przejedzie po zaśnieżonym polu. Discovery dobrze prezentuje się też w mieście, gdzie warto zjeść w Zakopanem i zanocować z najlepszym widokiem na Giewont. O tym na moim blogu jest pięknie. Linki w opisie pod filmem. Poza głównymi drogami w zasadzie nie zwracam uwagi na to, że są jakieś nierówności. Mogłabym jechać po kocich łbach i pewnie nawet by mi głos nie zadrżał. Mimo że jestem niska, 1,60 m, nie mam problemu z wysiadaniem z tego samochodu. Nie muszę się też martwić o to, że mimo przejechania przez potok będę miała brudne spodnie, bo progi są zasłonięte przez drzwi samochodu. Super, super, super. Land Rover Discovery jest wygodny, ale dynamiczny tylko bywa. Ma 3 rzędy siedzeń, ale wtedy trudno mówić o pakowności. Ma jednak ogromną przewagę nad SUV-ami, poradzi sobie w terenie. A to dla wielu osób, na przykład mieszkających w górskich rejonach, może być najważniejsza cecha tego auta. A co dla Ciebie byłoby najważniejsze w takim samochodzie? Daj mi znać w komentarzu. Nie zapomnij ocenić mojego wideo. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Kliknij też dzwoneczek, żeby nie przeoczyć żadnego wideo ode mnie. Nowe testy samochodów w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.